Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bardzo mi serdecznie Was dzisiaj tutaj gościć w naszej debacie, którą będziemy prowadzili w języku angielskim. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy tłumacza, jest taka możliwość. Mamy chwilowe problemy, aczkolwiek mam nadzieję, że one za chwileczkę nam się rozwiążą. Szanowni Państwo, zaproszę może jednak w języku polskim na samym początku. Zapraszam, Szanowni Państwo, tutaj do mnie, szanownych, wspaniałych panelistów, trochę prelegentów. Także zaczynam, Szanowni Państwo, z listy, którą sobie przygotowałem. Zapraszam na scenę panią Joannę Erdmann, prezes zarządu Fundacja Polska Bezgotówkowa. I poproszę o oklaski, tak trochę tego grzawy zróbmy. Dzień dobry. Po lunchu, ale poklaskać uważam, że spokojnie możemy. Szanowni Państwo, zapraszam Krystynę Schreiber, szefowa delegacji rządu Katalonii w Europie Środkowej. Hello, welcome. Hello, dzień dobry. Aleksander Orłowski, profesor Politechniki Gdańskiej. I think that Alexander is with us remotely. I am. Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. Hello, Alexander. And André Francisco, CEO LocalNet. Good afternoon, Andreo. Good afternoon. Ladies and gentlemen, we have quite a difficult topic, wide topic. I think that we can spend more than 1 hour to discuss about participation, engagement, residents, inhabitants, citizens, and finally how to make smart city successful. Just to create a little bit background before our discussion, I could put some theses around 3 groups of tribes that are currently quite active in all of cities. The first tribe is citizens and residents and smart city authorities. Second tribe, business. Finally, business, I think, maybe not all of the time, however, the main goal for business is just to make money. And third tribe, in fact, mayors, presidents, and people who are ruling cities. Finally, there is, I think, one big question, how to connect them, how to make smart city projects successful, and finally, how to, I think, convince people that smart city project innovations really make sense. And following that, my first question. I prepared. Second, I will change the page. My first question, foe, enemy, or friend? How do you see the role of residents? They are really in favor of innovations. Maybe there are biggest blockers. What is the role of those who finally should reuse and use those intelligent services and intelligent approaches? Maybe we can start from Alexander. Okay, once again, hello, good afternoon. I would say none of them. I would say city inhabitants, generally, they should be seen as customers. Because friend, for sure, enemy, sometimes it happens. But finally, I would say that we should know what we would like to deliver to the city inhabitants, directly or indirectly. Sometimes it happens that we should convince people that the fact that they don't know is good for them. And basing on the examples, it might be the fact in which we will make the roads in the city center shorter. I can hear myself very loudly right now. Or the fact in which we try to convince people to use bicycles. They might not understand at first, but that's the role, to present it to them and to convince them. They might not love it in the beginning,
but it will be very useful for them. And that's why I would say they should be seen as a customer, as it's seen in the business. So we know what we would like to deliver, what's the value of that, and how we can verify in the end if it was achieved or not. Why I'm asking that, because you mentioned about those bicycles. However, my personal experience is that if I'm during the discussion with residents, they don't care about innovations. They don't care about technological innovations. They just focus on new road, trees, buildings, and park. Mm-hmm. That, unfortunately, that is true, What is your opinion, Joanna? I don't agree totally with you, because if we treat inhabitants as customers, as business does, we can see them as somebody who actually place an order with us. And we had a very good example during this weekend, voting. Some people waited in the queue to vote for many, many hours, up to 5 hours, especially in big cities. And why we couldn't do it online instead of waiting in this queue? So I think that technology is not only about delivering innovations, it's about solving problems. And that's how we should think about the innovations in smart cities. So first of all, we should define what are the problems of the citizens, and then try to respond together with them to those problems. And if we define this guys as a customers, we can test the solution with them, on the prototype of the solution. We can somehow investigate what works, what doesn't work, and then try to deliver the best solution that matches the needs that we identified. But I think that emotions, if you are mentioning about the election, the most important case in this, in this kind of approach is emotions. I'm not so sure that many people understood the program. They followed emotions, especially for politicians, mayor and president. They have only 4 years. It means that they should convince, they should create an ecosystem, finally deliver and deploy it. I love this approach with customers, However, with business, you have only two goals: convince and sell. With residents, it means that you should convince, engage, create a budget, convince the rate, etc., finally deploy it, and wait for the good vote during the election, So one more comment. We don't have to convince people if we create a program or the product together with them. Because traditionally we think that we deliver something and we have to convince people to use it. No, it works the opposite. We create the solution together with people, and then they would like to use it. Thank you very much. From in earlier life, I was mayor of a town of 10,000 inhabitants. I've been mayor for 16 years. And I don't agree with the treating citizens as customers. It's right that it's correct that the municipalities, the city town hall, we offer services to our citizens, but we have to go farther. That thing just we give them services. We have to ease their lives. We have to solve their quotidian problems. I think most of the inhabitants, the people, don't care about the concept of technology or innovation. They just want to live and get things easy. And whenever they communicate, they interact with their town hall, they don't have problems, and they can do it from an easier way, or whenever they ask for some improvement in their neighborhood, then
if it's reasonable, it can be solved or offered by the municipality. Well, it's a line, but at the end, maybe a company they focus on their clients, customers, but mainly in their benefits. An administration, a municipality, its priority, it's the life and improving the life of its citizens. So I think here it's a difference on how to treat them or address them. Thank you very much. I think that I will comment in a moment. Katarzyna. Yeah, thank you very much, first of all, for the opportunity to participate in this debate. And it's very nice to be here with a Polish audience. I'm not going to enter in agreeing and disagreeing. I think it's a very complex topic. Maybe just a note on the Catalan way of approaching this, because also it's an opportunity to see how this is done in different countries and different regions, because as much as each citizen is different, also the places are different. They have grown different historically and so on. So for example, in Catalonia, we have a very strong, as a public administration and as a government, we have a very strong consciousness of the necessity to work top-down and bottom-up, and of alliances. So when we face the issue of smart city, first of all, we think of smart cities and territories, because we don't want to think just about Barcelona. We have to think of reaching 7.5 million people in the whole region. And of course, the idea is to improve with technology the life of citizens. And how do we do it? In order to involve everyone and that everyone gets a win-win situation. So for example, we started a project, it's called Smart Catalonia, about 10 years ago. And we have an observatory, we have a laboratory, and we have the Smart Catalonia challenges. So in the first part, an observatory, we try to put in contact companies and public administration, local administration. So they kind of start to connecting and creating an alliance on local problems, to solve local problems. We are very conscious that it is necessary to be really close to the base and to decentralize. So we give a push to that decentralization. So we kind of, we do like a multi-level governance, And then in the laboratory, where we had the opportunity that we gave support to local administration, even very small ones, that they said, okay, I participate in a pilot project, but then they choose the pilot project that could work for them, which can be completely different in the Pyrenees, where you have mountain range and mountain tourism, than maybe in the Delta de l'Ebre, where you have climate change issues. And then in the part of the challenges, those were basically the execution of those projects, where in the end participated local companies, local administration, and the citizens. And for example, they developed in one municipality a better app to help firefighters to be closer to the extinction fires. So we need very local participation to find answer to local problems, and we need to empower citizens to be able to participate. And we can develop on this later, but we have a whole idea of making citizens digital, developing digital talent. So any person can actively participate and sees it as an advantage, as a kind of democratization of technology, than being a customer. And so I would say that in the end, there are allies, because as well, if you develop technology that later the user doesn't use because he doesn't understand the sense of it, it's useless. We need citizens to use it. So we make them allies in the whole process. And this way, in the end, we have kind of a guarantee that they participate. Well, I'm asking about that as well. I try to a little bit comment it as well to find some, answers to your answers, because I remember my discussion. It was 3 years ago, during some of the biggest conference in Poland. I spoke with one of the mayor, middle-sized city in
in Poland, more than for sure 60,000 of residents. I asked him, okay, do you want to be innovative? How you want to run innovations in your city? And he told me something that I was a little bit surprised. However, after a small time, I just, I started thinking about that, and in fact, he was right, because he told me like that, Sebastian, I love those smart city ideas, blah, 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 blah. That is, beautiful. However, when I go into my residents, I ask them about the innovation, they don't have an idea. And I have probably the most difficult decision to make, because if I'm gonna run it, I will share with people, I'll even buy those smartphones. However, they will treat those, those smartphones as a hammer, because they don't know how to use it. That's I ask that residents are rather in favor of, or there are other blockers. And why? Participation process needs time. Yeah. We have to remember there are only 4 years. How to change the behavior? Alexander, the question to you, how to change it? Because I fully agree that participation is the best model. To engage people, to speak with, to organize the proof of concept, maybe change idea during the process, etc. But finally, it needs time. From time to time, for very advanced technology or implementation, even 4 years is not enough. And that is big risk, you were the mayor. Yeah. You have only 4 years. Takes the case of Poland. Yeah, but got 16. Lucky you. So we could develop a long-term project. Because, in our case, Alexander, do you agree or disagree with me, however, if you have only 4 years to create this awareness, consciousness? I mean, I fully agree. I mean, I would say that's why, to make it clear, I said in the beginning that it's not an enemy, not a friend, but a customer. And it doesn't mean we should treat them as a business by itself. But it also means that the city inhabitants, they don't need to know the technology by itself. Like it was said before, technology is just a tool, not a goal. I mean, they're interested to solve the problems. But which also means, and I said it, not being super happy about it, because I'm also a member of an NGO in Gdańsk, city movement. But that sometimes means you have to do something which people don't understand first. It's like in Copenhagen. They were lowering the number of car stops first, and then putting all these management systems in car stops. Even if people don't love it, but sometimes you have to propose something, show how it works, and that's the job that the city mayors has to do. Sometimes people will not love all your ideas. You have to convince them, you have to talk to them. But once in the city of Gdańsk, we made the research, what should be done to make the city traffic better? And people said, build more parking places. That's nonsense. It requires education by itself, but it also requires to do the project, to consult them, but also to show to people the results that you can get from that. And I think it has to be done as a joint project. I mean, both sides. We cannot consult everything for like 3-4 years because it would never work. Like you said it before, Sebastian, we have 4 years to make it clear. We have like 2. First 1 year you have to join in the project, then there's the election time coming. But you have to solve the problem in the end. So sometimes you don't need to explain to the people what's the technology by itself. Just show them what are the results, what they get from that. If it's technologically blockchain or any other, they don't care. They don't have to know it. They are interested in the result by itself. Consultations are super important, but it requires, like in this Smart City 3.0 by Boyd Cohen, it says you should consult with city inhabitants what you're doing. But it requires the level of, let's say, maturity level from one side of the city hall, that you know it's worth to consult it and it gives you the certain limit, the certain advantages. But it also requires from the city inhabitants certain maturity level, which says that when you're joining consultations in the city, you have something to suggest, you have some knowledge, you're not only the one who says that's nonsense. And to make it clear, that's the essence of life. I mean, it happens quite often that we have only people who are against something. That once they're for something, they see it's obvious, so there's no point to join in that.
And I'm saying it once again, that's sad, but that's also the essence of how the life in the city halls and this kind of project works. Thank you very much. Andrea, do you want to add something? Yeah, well, I think you have, when you are in a town hall as a mayor or president, you have to vision long-term and act short-term. And if you only act short-term, your That is my last question. That is my last question. Don't stop it. Okay. Hold on. Yes, because I really would like to get from you those advices which could be reused by people who are listening to us. Okay, my second question. I think that we agreed something that for sure we need to invest in participation. We need to invest in society development, and as well, all of mayors should take a risk. That I think we agreed together, yes? Katarzyna, do you want to add? Yes? I think we also have to invest in improving public administration. Public administration, of course. I omitted it, but yes, you are right. Probably the most important, because they will run those projects. Okay, my second question. We agreed something. Now let's go to examples. Okay. Katarzyna, I will start from you. Yes, we have a platform that's called Decidim, which means we decide. It was implemented in Barcelona, and it's basically a platform where citizens are consulted, participative projects, processes, and we had 40,000 participants for certain projects. So we take, of course, into account the opinion of the citizens, but of course, at the same time, I agree that they have to see results short-term, so they're also motivated to participate. But at the same time, we have to have, as a government, and now I stay on the regional government level, we are the ones who have to have a long-term vision. And we are the ones who have to put the infrastructures and the ones that have to improve public administration. When I say that, I mean, if we talk about digitalization and of bringing technology to the citizens, we have to be the first ones that have to be on the count of time. We have to be on the level. So we have to be digital, we have to be accessible, we have to be transparent, and we have to improve also the whole system of administration. And we had actually the possibility, a good chance with COVID. Sometimes crises can be chances, and in this case, Catalonia, and I guess many other regions, had a jump in technical development and digitalization with the COVID. And people suddenly saw that this could actually help them in times of crisis, and that administration improved quite quickly. And we also try to teach our employees to be on digital level. And the same we do with the citizens of any age. And we also try to empower, for example, women. Because there's still a very small part of women in tech. We know that today, in the tech sector, there is still 70% of work profiles that still don't exist. So we have to start working on them today to have them in the future. So there are many strategies at the same time that have to be done at the same time, so the citizen doesn't feel that it's just something disconnected that is changing. They have to see the whole vision, where the region is going, where the society is going, and that in times of crisis, the public administration can answer and put the tools. And for technology, this was a great opportunity, and we did it successfully. Katarzyna, because you mentioned about the platform, and can you give us any, could be application or any solution which in fact was developed through this platform, or there's only platform which is connecting people? No, it's not connecting people. It's participation projects. For example, in Barcelona we have this super island. Yeah. Well, it's like areas of that are free of traffic, and this always gives a lot of resistance. So it was also, and here there is a mixture of participation process and also implementing vision to give an example to then show the citizen, if you're a little bit of, if you empower yourself, if you give it a chance, things can improve. So the first time this was actually done, I remember that it was a lot of discussions, and citizens didn't want it at all in the area that was affected. And the other areas, they were all like, oh yeah, great, let's do this. So then it was implemented, and now Barcelona is an example of this super islands
within the city. So in the end, the example was useful, but as well we have the participation platform for people to give their opinion. And not only that, we also do active listening on social media. It's amazing, when I hear this active listening, Yes, it actually is excellent case. And I give you an example. There was a municipality that was completely against the electric scooter. And nobody understood why, because it was so clear that it would improve. And it was to social media, because you also have to adapt your communication campaigns. We didn't talk about communication yet. It's very important communication to the audience that you're trying to reach. So in that case, it was an audience that was very active on Twitter. So we, and not me, but the public administration looked at Twitter and they saw that the problem for them was that they thought that then they could not walk on the I okazało się, że osoby takie nie są w stanie chodzić dobrze po chodnikach, ponieważ ludzie zostawiają hulajnogi. Więc staraliśmy się aktywnie rozwiązać ten problem ze strony administracyjnej i udało nam się wprowadzić hulajnogi. Tak więc aktywne słuchanie. Joanno? Yes, I may address one situation that Ja też has bym been chciała noticed opowiedzieć in o our jednej research. sytuacji, która nie Once a została year we are poruszona doing w badaniach. research about the Raz w hard roku robimy acceptance in different badania sectors. na temat And, what was akceptacji noticed, samochodów w różnych and it miejscach. wasn't once, but 2 I years, one after another, we 2 found lata the pod same, rząd the same result. zauważyliśmy Was, podobny wynik w badaniu. Mianowicie klienci mają problemy z płatnościami bezdotykowymi i bezgotówkowymi w toaletach publicznych, co może nie być takie poważne, ale z drugiej strony nie ma zbyt wielu monet w obiegu. I osoby, które używają płatności bezgotówkowych, robią to telefonem, robią to zegarkiem i nie zawsze mają przy sobie monety, żeby zapłacić, a bardzo tego chcieli. I rozmawialiśmy z samorządami, które zdecydowały się, niektóre z nich, inwestować w taką infrastrukturę. I oprócz zwykłej płatności monetami wprowadzono możliwość płacenia bezgotówkowo za toaletę. I to rozwiązało wiele problemów oraz oszczędziło sporo czasu, co jest oczywiście kluczowe w tej kwestii. W tej chwili przygotowujemy projekt z jednym z większych miast i będzie to bardzo duża zmiana w transporcie publicznym. Staramy się zidentyfikować, które grupy mogą mieć problemy z nowym rozwiązaniem, jakich narzędzi mogliby używać, aby uniknąć tych problemów w przyszłości. Staramy się zauważyć, przewidzieć, co się wydarzy, kiedy wprowadzimy dane rozwiązanie. I staramy się na tym skupić oraz komunikować nasze rozwiązania. Bardzo ważne jest, aby to robić z wyprzedzeniem. Staramy się więc komunikować to krok po kroku, słuchać ludzi i patrzeć, co się dzieje zaraz po wprowadzeniu. Rzeczywiście toalety to jest kiepski biznes, zwłaszcza w Barcelonie i w dużych miastach. Może w Kanadzie. Dla mnie to było straszne doświadczenie. Nie mogłem znaleźć toalety. Chciałem zapłacić, ale ich nie było. Trzeba było pójść do restauracji. Rzeczywiście, jeżeli ktoś płaci bezgotówkowo, to łatwiej jest zapłacić nawet więcej niż jedną monetę. Dziękuję bardzo, Joanno. Teraz Angela. Chciałbym tutaj uzupełnić coś, o czym mówiła Krystyna, o platformie. Jest to rozwiązanie programowe open source, które zapewniamy Radzie Miasta Barcelony. 8 lat temu to wprowadzono, teraz rządowi Katalonii i Radzie Miasta Barcelony oraz innym. I zastanawiali się oni, co to jest. Promujemy to rozwiązanie i sprawiamy, aby było ono dostępne dla wszystkich gmin. W tej chwili w Katalonii mamy 177 rad miast, które mogą
with brać the udział citizens. w And komunikacji z this software, mieszkańcami this open za source pomocą tej software is platformy, a to already or is oprogramowanie being used open by the source European Commission, używane jest przez Komisję the Europejską, French Assembly, przez the City of New francuskie York, zgromadzenie, the przez government of miasto Brazil. Nowy Jork, przez it's a gubernatora tool w Brazylii. free Jest to narzędzie, które jest that can be, darmowe i implemented które and może help być in these wdrażane oraz może processes pomóc of listening w what procesie people have to say, słuchania tego, co mostly ludzie in, mają do powiedzenia. in Catalonia and in Barcelona. Używane jest to głównie w It's used Katalonii i Barcelonie i tam to do najczęściej the participatory pozwala to budgets na of the municipalities budżet that partycypacyjny they put a part of the investment money też część to the pieniędzy citizens na to inwestycje let them ludzie decide decydują w ramach what budżetu are the obywatelskiego, priorities jakie of są investment. priorytety And i co just uważają za one thing, najważniejsze another inwestycje. thing that I jeszcze we are jedna rzecz, promoting to kolejna the- sprawa, którą jakby to the promujemy city town councils from local wśród red zarządów, wśród rad miast, are the to digitalization to citizen councils cyfryzacja to create at the Rady municipalities Miasta, tak, a aby group of stworzyć persons taką that have grupę a osób, special które interest mają about innovation, specjalne digitalization, zainteresowanie w professionals digitalizacji, that w inwestycjach. digital To są professionals tacy or digital talent profesjonaliści people that live in zainteresowani tą that branżą, town, in that city, and którzy żyją w danym calling for them mieście to participate i in the prosimy ich definition o of the future of the zaangażowanie się transformation of i their branie udziału towns and w cities. transformacji, w zmienianiu swoich miast i We haven't got miejscowości. any result yet, but Na razie nie mamy jeszcze żadnych wyników tych działań, ale it's a tool that is jest to used narzędzie, for którego other używamy different dla thematics or różnych areas, innych and obszarów I think tematycznych it's i a way uważam, to, że we think jest that it's a to, way uważamy, że to jest to sposób make people participate na to, in this aby ludzi angażować this process that we can't procesy, not co do I will have a których question jakby to my you, sami nie to możemy go a tego little bit zrobić. to dive into it. Chciałbym tutaj Katarzyna. pogłębić to Yes, pytanie, ale Katarzyna chciała jeszcze coś dodać. Tak, mówimy o partycypacji, o tym, że najpierw musimy się upewnić, że każdy może uczestniczyć w czymś na tych samych warunkach. W Katalonii mamy 97% internetu optycznego, a tam, gdzie jeszcze nie dotarliśmy, mamy strategię nanosatelitów. Mamy w tej chwili 3 na orbicie takie satelity i częścią naszego pomysłu jest to, aby powstał internet rzeczy. Więc to jest coś, co administracja musi zapewnić, aby mówić o partycypacji. Oczywiście robimy to także od podstaw. Trzeba budować dom, a nie od dachu. Podoba mi się, że wspominasz o internecie rzeczy. Ale chcę tutaj jeszcze pogłębić pytanie dotyczące platformy. Co było taką iskrą zapalną? Czy to była potrzeba, jak zgłoszenie jakiejś potrzeby? Co sprawiło, że ta platforma się narodziła? Nie był to pomysł rządu czy jakiejś partii politycznej, która wygrała lokalne wybory 7 czy 8 lat temu. Oczywiście były rozmowy mówiące o tym, że chcemy zaangażować ludzi i to było takim zapalnikiem. Chcieliśmy zrobić coś, żeby to wywołać. Consortium composed by most of the municipalities of Catalonia, oriented to support them in digitalization, telecommunication infrastructure support them. But there was the local red 15, maybe 20 years ago, 15, może 20 lat offered temu to the municipalities a participation platform. Platformę partycypacyjną gminom, ale ten pomysł umarł, bo może za wcześnie było na takie coś. So no one, or mostly, or basically Więc almost anyone used it. But nikt tego nie 8 używał years ago, wtedy. probably 8 lat it temu, was just the moment, myślę, że and po prostu the było Barcelona za wcześnie. City Council Rada Miasta promoted Barcelony this solution that zaczęła now is promować to extended all around the rozwiązanie, world. które Thank teraz you very jest much, używane na Alexander. całym świecie. Made the same question about some use cases and examples from your experience. Z twojego Well, doświadczenia. we did a project with the NGO in which I work, Gdańsk Urban Development Association.
We have in Poland generally the problem with the air pollution. Problem z zanieczyszczeniem And it powietrza. can be in different ways measured I można by the to mierzyć cities. na So most of the różne cities, they sposoby. have to Miasta, install większość the z nich official ma measuring stations, which are, zainstalowane stacje let's say, quite pomiarowe, expensive. które They są might be up to dość drogie. 300,000 euro per one. And we don't have that many of them Nawet normally do in the 300 cities. tysięcy euro But może from the other jedno side, we kosztować. have quite a lot of city inhabitants who are 3000 very euro. interested in the topic by Więc itself. They're installing the okazuje się, private że sami measuring mieszkańcy są stations, which are, zainteresowani takimi let's say, different pomiarami i quality, zaczęli different tworzyć producers as well. własne And stacje pomiarowe, we takie did a joint prywatne, które project są with różnej this jakości, NGO, różnych producentów. City Movement, Więc and stworzyliśmy with taki the projekt z local organizacją university, pozarządową delivering i the lokalnym project for the City uniwersytetem. Hall in I robiliśmy Gdansk, ten in projekt which we na decided rzecz to Urzędu Miasta w integrate Gdańsku. all the Zdecydowaliśmy measuring się stations, integrować public, wyniki private, ze wszystkich of all the stacji people who would like to pomiarowych, join in zarówno there. tych prywatnych, jak i In which publicznych. technologically Każdy we mógł have dołączyć. Mieliśmy to connect odpowiednią all the technologię, stations. która They will pozwoliła have nam different połączyć quality, wszystkie but because of the stacje, number of były them, one instead of różnej having 9 of them in the jakości, city, we have around zamiast 100 więc of them, mieć tylko which 9 makes it stacji much easier pomiarowych, from one mieliśmy side to około make the 100. prognosis. Dzięki czemu But łatwiej było it very much przygotowywać engages people prognozy. because To też they pay by angażuje mocno themselves to have the mieszkańców, bo private oni measuring sami stations. sobie kupili te stacje And in pomiarowe the case that we za własne deliver to środki, them, a they tam, gdzie have much better dostarczaliśmy prognosis than je, they to were mieli po previously. prostu lepsze From the other prognozy side, niż City Hall poprzednio. does Z not drugiej have to strony install any Urząd Miasta additional nie musiał stations instalować because they żadnych have very nowych many of stacji them pomiarowych, bo i delivered tak by było już city to inhabitants dużo, who are very było ich interested in dużo, the problem. So we dostarczanych przez made mieszkańców. typical Więc reverse open udało nam data się tutaj, project, taki which was projekt, odwrotności zbierania danych. funny thing was that the most complicated aspect was not to convince people or to convince the city hall. The most complicated aspect was to convince the companies which are delivering these private measure stations to make it possible to open the data and to use the data which are delivered by the private stations installed by individual city inhabitants. But all in all, we had a project with more than 100 people in there, where once again to say it, paying for installing and having them measuring stations, which are delivering data for the whole city, which makes their own individual life better because they have individual prognosis for themselves. But the city has a tool which normally they would not have with that many stations, and which makes it far more cheaper for them than normally it would be. So there are people involved, city inhabitants, and we have the tool for the whole city in there. So I really like that project. I bardzo mi się podoba Thank you very taki much, projekt. Alexander. Dziękuję I think bardzo, that our third Aleksandrze. question, Jeszcze mamy trzecie tutaj because we are pytanie. speaking about innovations, Mówimy we o as well have nice innowacjach, use mamy cases. We tutaj agree ciekawe that we should be przypadki, rather które be a friend omówiliśmy. of the inhabitant, and now how to measure the Teraz success pytanie, of innovations, jak digital mierzyć innovations sukces innowacji, in the innowacji city. And I will cyfrowych go w to mieście. Joanna, I zacznę because od currently you are in Joanny, NGO. bo w tej In chwili NGO, działasz your former, w NGO. Your former journey is connected with business. Twoja poprzednia praca była związana z biznesem. Więc around jak digitalization mierzyć as well as the innovations among sukces cities? tego typu innowacji? Zazwyczaj na początku projektu oznaczamy kluczowe wskaźniki, tak zwane KPI. I myślę, że mamy takie projekty, które długofalowo, bo tutaj chodzi nam o jakiś rodzaj technologii i długofalową strategię. Staramy się określić właśnie te kluczowe wskaźniki. I te wskaźniki KPI to jest poziom adopcji, czyli poziom tego, do jakiego mieszkańcy się przekonali do tego narzędzia, korzystają z niego. Ponadto sprawdzamy możliwość uzyskania informacji zwrotnej o tym, jak to działa, na przykład z parkingów czy innych miejsc. Musimy kontrolować, ilu mieszkańców korzysta z danego rozwiązania, jakie są problemy, jakie problemy staramy się rozwiązać, a których nie udało się rozwiązać ani trochę. No i też jakie oszczędności jesteśmy w stanie wygenerować dla tego typu inwestycji. Bo zazwyczaj inwestujemy w technologię i staramy się przeorganizować różne procesy, które są jakby za technologią. Na przykład, jeżeli
reorganizujemy płatność za rachunki, że na przykład w miejscach fizycznych staramy się zredukować liczbę personelu albo angażujemy ten personel jakby w inne zadania, które są ważniejsze dla Urzędu Miasta. Wiele wskaźników KPI staramy się definiować na początku projektu, a następnie na bieżąco kontrolujemy, w jaki sposób one wypadają. Dziękuję bardzo. Done in Catalonia. Katarzyna. Jak to się robi w Katalonii, Katarzyno? Jak mierzycie sukces? Czy to też są wskaźniki KPI, czy może jest jakiś inny sposób? Na przykład mierzycie samopoczucie mieszkańców? Jak to się robi? Tak jak mówiłam wcześniej, mamy tutaj, jesteśmy zdecentralizowani, więc to się odbywa bardzo na poziomie lokalnym i lokalna administracja jest najlepszym miejscem, żeby zmierzyć, czy coś działa, a nie z poziomu Barcelony, gdzie odległość może wynosić 100 kilometrów. Więc to jest pierwszy aspekt. U nas lokalna administracja szuka sposobów na to, żeby komunikować się z mieszkańcami oraz aby to zakończyło się sukcesem. Na taką większą skalę mamy też wizję długofalową, ale oprócz tego musimy wdrażać krótkofalowe projekty, które dają szybkie rezultaty, tak aby mieszkańcy czuli, że jakość ich życia się poprawia, rośnie. Cyfryzacja może też zwiększać liczbę miejsc pracy. To też wpływa mocno na mieszkańców. Cyfryzacja z jednej strony generuje strach, ludzie się boją, zwłaszcza w tej chwili, kiedy te zmiany dzieją się tak szybko i na tak wielu poziomach. Dlatego też podoba mi się Państwa tutaj podejście, które mówi o swego rodzaju prowokacji i o różnych stadach ludzi, o różnych grupach, plemionach. W tej chwili mamy problemy na przykład z klimatem. Bardzo widać tą zmianę w klimatu w Hiszpanii, w Katalonii i staramy się angażować mieszkańców, żeby coś robili. To się bardzo mocno zmieniło, zwłaszcza od czasów pandemicznych. Dlatego tak ważne jest decentralizować wszystko, bo w COVID-zie dało się pewne problemy rozwiązać tylko na poziomie lokalnym. Więc z punktu widzenia administracji staramy się dostarczyć narzędzia, infrastrukturę oraz wymieniać informacje z lokalnymi samorządami, tak aby oni do nas wracali, żebyśmy wspólnie oceniali dany projekt i decydowali się na jego kontynuację lub nie. Sorry, Andrea, because why I'm asking about it, because it's so important. Dlaczego o to pytam? Pytam dlatego, że mam też pytanie dla Aleksandra, to już może na później. Kluczowy element, kiedy pracuje się w biznesie, to jest pomiar, co się dzieje po wdrożeniu, czyli wskaźniki zwrotu z inwestycji bądź inne wskaźniki pokazują sukces, bo jeżeli nie, no to firma traci pieniądze. Zawsze jest jakiś menadżer, prezes, dyrektor, nieważne kim jest ta osoba, ale ona po jakimś czasie, po wdrożeniu danego pomysłu, ktoś powinien weryfikować, czy to się powiodło, czy nie, bo jeżeli nie, to trzeba zmienić kierunek, może produkt i tak dalej. Dlatego o to pytam. To byłoby możliwe, gdybyśmy mieli dane dobrej jakości. To jest jeden z problemów administracji lokalnej. Dane przez lata nie były traktowane jako coś, co jest wystarczająco ważne. Decydenci I will use it as a case from your experience. Postaram się tutaj wykorzystać, złapać cię za słowo. Just kidding. Nie, żartuję.
No, but and that's one thing To jest that, jedna rzecz. right now, A w tej chwili cities and miasta the administrations i that help administracje, support the other które administrations, also correct, wspierają help support the smallest municipalities are najmniejsze working gminy, on, oni pracują on trying nad to get tym, this aby tiling, this quality data to zebrać help dane dobrej jakości, bo decision takie makers, dane take pomagają those decydentom decisions. podejmować We tego just, typu decyzje. just to explain at local rate, 2 years ago we designed what we call the Local Red digital wytłumaczyliśmy municipality meta naszym model. projektantom, jak wygląda model, który sobie we defined what is wyobrażamy. a digital municipality, that basically Zdefiniowaliśmy, it's a town or czym city where byłaby a citizen cyfrowa can gmina, live and work tak, aby żeby ludzie mogli mieszkać i pracować w społeczeństwie, które jest całkowicie scyfryzowane. So Używiliśmy we takiej identified metafory all puzzla. the needs and challenges Zidentyfikowaliśmy that a wszystkie municipality potrzeby i had wyzwania to danej face gminy, z którymi ona musi się mierzyć, to reach this tak, completion aby of digital municipality. udało We nam się identified more than zakończyć 300 ten projekt. items, Składaliśmy ponad puzzle pieces, and we 300 stopped takich there. puzli We could i go tutaj further. się zatrzymaliśmy, And then we moglibyśmy organized zidentyfikować them, ich więcej structured them, i and ustrukturyzowaliśmy created, je maturity, digital maturity models i or stworzyliśmy levels. So, cyfrowe modele dojrzałości, mirror dzięki czemu the city councils, the municipalities mogliśmy through this meta model zaprezentować and show them gminy where w they tym have metamodelu i pokazać im, empty spaces, gdzie są te and also brakujące try to help them to elementy put oraz all pomóc those im pieces and oczywiście te go wszystkie growing puzzle złożyć this, razem, this puzzle and, tak in aby a second phase, wszystko się zgrało. in a W second, drugiej term, fazie we would like this chcielibyśmy also open it to citizenship, so they can otworzyć się na obywateli, tak aby obywatele their city town mogli ranked, or zobaczyć, jak wypadło ich are their miasto, strengths, jakie są silne strony, or abilities, jakie są słabe so, strony. we put that model on Więc ten this model methodology zastosowaliśmy do naszej and metodologii we are trying to i implement staramy and się get wdrożyć a method to określoną metodę, tak aby sprawdzić, jak wygląda to na etapie dojrzałym i w jaki sposób można to dalej rozwijać i stworzyć. If we are speaking about the participation, Kiedy from mówi my się o experience, it's one of partycypacji, the z mojego hardest topics doświadczenia to jest to measure, jeden z because you najtrudniejszych can count rzeczy people do zmierzenia, who bo da się participate. policzyć ludzi, However, to którzy check whether they are partycypują happy w or czymś, not, I don't know how to ale check it. sprawdzić, Maybe czy są election. szczęśliwi, czy nie, da się, nie wiem. And Tak, da yes, się, yes, mamy but this taki as well wskaźnik among businesses, NPS. It's tak, not to so znasz popular ze in środowiska cities, I think. biznesowego. Tak, ale da się. Jest to Thank you możliwe, very żeby much. zmierzyć zadowolenie. And Dziękuję Alexander, bardzo. because you are visiting so many cities in Poland. Odwiedzasz You are bardzo as well wiele not. miast w Polsce. It's not so obvious, however, you are one Nie of jest not dla nas many takie experts oczywiste. who are specializing in the Jesteś smart jednym z city niewielu subject. Let's go like that. ekspertów, But którzy się be honest with me. specjalizują w Do you omawianym think temacie, that ale there bądź ze are mną cities in szczery. Poland Czy są miasta w which are Polsce, measuring które successes, mierzą measuring KPIs sukcesy after the implementation? KPI po wdrożeniu? I don't even have to say that if I think so or not, but we made Nie the muszę research tutaj on się that. nawet zastanawiać. We Robiliśmy na measure, ten I mean, we were badania. just investigating the big city halls. Sprawdzaliśmy duże And I would miasta, say duże the biggest urzędy problem is miast. that most of the smart city I projects are jeden z cross-sector. największym problemem And if you jest had a project like, let's coś, say, co intelligent obejmuje transportation więcej niż system, jedną which branżę. most of the cities in Na Poland, przykład they do have that, inteligentny big cities. transport. Bardzo wiele miast w Polsce It's not już the to ma. case to fulfill the KPIs which you note down in the project when you're applying for the funds for this project. I mean, aby otrzymać fundusze you set na the projekt, KPIs czy pokazać, that you will że be dobrze się pretty je sure that you wydało. will fulfill Bo because you want to be sure pokazując that you will KPI get the jesteśmy money and you oczywiście don't need to pay w them stanie back. pokazać, że But we ask coś the city zrobiliśmy halls, dobrze. Ale jeżeli pytamy do you urzędy verify miasta, that czy weryfikujecie that to, project after 3 years, projekt 5 na years przykład and 7 w years 3, after 5, implementation? 7 latach We have new roads, wdrożenia, new train na przykład lines and the things nowe like that. linie tramwajowe, nowe And drogi, that was nowe the biggest połączenia problem. kolejowe. I To był mean, największy that you problem. have
if you żeby have to mierzyć. the constant Bo jeżeli mamy measuring process, not ciągły only in the proces fact in which you're mierzenia, nie tylko delivering the project, w okresie normal that you do so. realizacji projektu, to jest normalne, że And wtedy I to się mentioned robi. this cross-sector Mówię project o tych because, projektach basing on the obejmujących example, if you różne have intelligent sektory, bo to transportation jest system, wyzwanie. it's Na not only przykład, the jeżeli fact that mamy you can measure the system traffic of the street, inteligentnego transportu, whether it's mierzymy cars nie or tylko pedestrians. ruch na But in the ulicach, same way, you pieszych can czy measure, for samochodów, ale example, można the air mierzyć też pollution na next to przykład that. You can measure the zanieczyszczenie value of the powietrza, ground next to that, można however you mierzyć change it. nagrzanie nawierzchni, można And that's the biggest mierzyć challenge. And if you różne ask rzeczy. me, I to jest do they ogromne measure wyzwanie, that? więc pytanie, czy oni to We have mierzą? some that are Tak, trying to do niektóre that. miasta starają The biggest się to problem robić is i with największy problem connecting the data and jest knowing tam, what gdzie te to measure. dane trzeba To make połączyć it clear, oraz tam, I'm gdzie not trzeba such a się big fan of zastanowić, having co 100, mierzyć. 300, Nie jestem 800 fanem KPIs. tego, We aby have some mieć cities in 100, Poland which 200 have czy more than 300 700 of wskaźników them. KPI. Mamy It's takie time miasto w consuming. Polsce, które ma 700 wskaźników, And the question in które the end mierzy. is, what's To the information zajmuje that you czas, get from a that? We don't do najważniejsze that just to pytanie have the brzmi, data. jakie informacje jesteśmy w stanie z So tego in wyciągnąć, the end, I jakie would like to wnioski, know the bo nie answer, tylko chodzi o to, żeby zebrać kupę coming back danych. to our first question in this Wracając discussion. do pierwszego We don't pytania, need to które się verify the pojawiło w technology by dyskusji, nie itself. potrzebujemy We want to weryfikować verify samej if the problem is technologii, solved potrzebujemy and in which zweryfikować, percentage czy ta it's solved. technologia odpowiada So I na love potrzeby the i cities which rozwiązuje sets the problem. KPIs Dlatego verifying the są problem, miasta, not the które technology ustalają by KPI itself. dla problemu, a nie To dla be samej honest, technologii. super rare. Ale Still, tak but naprawdę we have the jest to nadal cities which are bardzo trying to do that. I rzadkie. mean, Mamy super rare miasta, also because it's które complicated, starają like się it to was robić. mentioned A before. nie robią We też are not dlatego, że talking to jest only po prostu about bardzo skomplikowane. the data presented in numbers, Nie but chodzi in here tutaj o we are dane talking pokazane quite a lot tylko about quality of liczbowo, data, ale też which is harder dane to jakościowe. measure, which Ciężko is less jest zmierzyć up to date, coś, and co that's why it's more nie jest challenging. zbyt But we have aktualne. To the jest examples of the wyzwanie. cities, Ale like mamy in the city of przykłady, Kielce, na the przykład number of things Kielce, which are measured and then liczba put rzeczy, together. które się mierzy, które się zestawia That's super razem ze promising, and sobą. basing To on that, you can wygląda z ich get a strony lot of bardzo information. obiecująco. Not only Udaje the im data, się but basing on zbierać that, nie you can tylko get the dużo information danych, ale też which are supporting you informacji, in które decision-making da process, się and z finally tych danych supporting you in the wyciągnąć, decision. co z kolei Was it right wspiera to do proces that, or podejmowania more decyzji. probably what we should change, in which way To nam też podpowiada, co we should trzeba update that. zmienić But in every, i tak to sum dalej. up, in every smart city project, I would say W każdym you have to projekcie define the inteligentnego criteria miasta trzeba before you zdefiniować set that. kryteria And while it's installed and it's going on in the city, udaje you have to się come back coś to that because there are new zainstalować, functionalities, wdrożyć, there trzeba are do tego new ways in wracać, which you can add it. bo And może finally, się the okazać, że cities are są measuring, nowe for example, sposoby, data. żeby coś So you can rozwinąć. get more and more information Miasta from mają that. też nowe And I sposoby would na say zbieranie i mierzenie danych. that's most challenging right now. Uważam, że to jest Why duże asking about wyzwanie. it? Because you know Pytam o the to, simplest ponieważ method of najprostsza measuring metoda those success mierzenia implementation, there is tego, voting, czy coś you się know. That's udało, why we to are jest going back to our głosowanie. first Dlatego wracamy. O, już za późno. I do not agree with that because Nie zgadzam się z tym. the best presidents of Najlepsi prezydenci największych miast have long-term strategy and mają they are długofalowe elected strategie i są wybierani co 4 sorry lata. for interfering, but you know it Przepraszam, was że the plan to przerwę, have those two, ale Yes, you know. but był plan na 2 kadencje. Zgadza if się. you think Jeżeli just about here and now, pomyśli się o tym, co tu i nobody teraz, will implement any nikt long-term nie project wdrożyłby because, it will be długofalowego a killer projektu, for bo to by such a było person. coś, co zabije karierę danej osoby. Ale jeżeli się nie planuje długofalowo, to nie wdraża się niczego dużego. Zatem jeżeli myślimy w perspektywie długofalowej, jeżeli na przykład jestem mieszkanką tego miasta, to chciałabym żyć tutaj przez wiele lat, nie tylko przez 4 lata, tyle ile kadencja. I nie będę zainteresowana głosowaniem, jeżeli uważam, że moi tutaj włodarze nie myślą o mojej przyszłości. To jest tutaj skomplikowane. Katarzyno? Tak, chciałabym tutaj powiedzieć, że to się sprowadza do zaufania do administracji publicznej i do transparentnej pracy. Jeżeli się komunikujemy, jesteśmy proaktywni, trzeba też pamiętać, że ta komunikacja musi być transparentna, transparentny budżet.
kategorie zarobków, to obowiązki ludzi. Jeżeli na przykład plany architektoniczne na najbliższych 10 lat się ujawni i wyjaśni, dlaczego są takie, a nie inne. Jeżeli jesteśmy transparentni, mieszkańcy lepiej rozumieją, za czym głosują. W przypadku na przykład Barcelony administracja utrzymuje się ta sama od długiego czasu i zmierzają w tym samym kierunku. Mogą być różne partie polityczne, ale kierunek jest wytyczony. Jeżeli mamy duże prywatne firmy, jeżeli mamy inwestorów, oni chcą mieć polityczną stabilność, zwłaszcza w kwestii projektów infrastrukturalnych, bo one nie mogą się zmieniać w czasie jednej kadencji. Bardzo mi się to podoba. Chciałbym to przenieść do Polski, zwłaszcza w zakresie stabilności. Uważam, że ta dyskusja i to, co wspomnieliście, już zmierzamy do końca. Mamy jeszcze tylko 3 minutki. Moje pytanie dotyczy idealnego modelu. Jaki jest model innowacyjności? Na przykład, czy dany prezydent miasta powinien zmierzać za modelem innowacyjności, starać się go wyprzedzać? Proszę o streszczanie się, Okay, I would say first of all he or she, because in here it doesn't matter. But to be, I mean, I think that if you're elected, you should have the vision. And the role of the public sector is to make decisions and to explain decisions and to listen to the people's opinion. But sometimes you have to convince people that something is right because you have experience from that from the other countries, and it's right to do something that automatically people don't think, they don't like, or they don't know. People don't have to know everything. Tell them why, build the trust, and show them results. That's what can you do in here, but it doesn't mean listen to everything that people love, because it doesn't work like that. If you will do so, you will have parking places everywhere, and it's not the solution. Thank you very much, Andro. To jest dobra strategia. People want to be Ludzie proud of chcą być dumni z miejsca, w którym mieszkają. I zarówno prezydent, jak i mieszkańcy muszą mieć taką ambicję, żeby pracować krótkofalowo, bo wiadomo, prezydent wygrał wybory, ale te główne działania, najważniejsze, muszą podążać za wytyczonym kierunkiem, za jakąś misją, którą dana osoba sobie wyznaczyła. No i czasami trzeba tutaj gdzieś tego lidera obejść z boku, żeby jednak trafić do wytyczonego celu. To nie zawsze jest prosta linia. Tak więc misja i czas na wdrożenie, bo czasami te 4 lata to jest niewystarczający okres, żeby właściwie zrobić cokolwiek. 8 lat to już da się zakończyć niektóre główne projekty, które się rozpoczęły w czasie pierwszej kadencji, ale potrzeba jest przynajmniej 12 lat. Ktoś tu mówił, żeby te kadencje ograniczyć do dwóch tylko, ale moim zdaniem 3 kadencje, czyli 12 lat, to jest okres czasu, który pozwala na to, żeby wprowadzać zmiany, bardzo takie głębokie zmiany oraz poprawiać warunki w mieście, tam, gdzie ktoś jest prezydentem czy burmistrzem. Zgadzam się, że taka osoba powinna mieć wizję i powinna mieć w sobie ducha przedsiębiorczości, bo musi myśleć globalnie, a jednocześnie pracować lokalnie. Być też osobą odważną i otwartą na informację zwrotną. Musimy w jakiś sposób odpowiadać na tą informację zwrotną
i powtarzać swoje próby. Zgadzam się z wizją, gdzie to obywatel jest w centrum innowacji, więc nie tylko partycypacja, ale też innowacja. I w przypadku rządu lokalnego to też jest pewien sposób zarządzania i zaufanie do samorządu, który swoją wizję wykonuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Bardzo brawa dla naszych panelistów. Krystyna Schreiber, Aleksander Orłowski i Andrew Francisco. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye bye. Thank you very much, Alexandra.